Bali czy Tajlandia? Cześć, ja jestem Janek i spędziłem 2 miesiące na Bali i 2 miesiące w Tajlandii. Postanowiłem odpowiedzieć Wam tutaj na niezwykle nurtujące pytanie większość ludzi, co wybrać najpierw? Czy jechać na Bali, czy jednak wybrać się może lepiej do Tajlandii w pierwszą podróż do Azji? W tym wideo chcę opowiedzieć Tobie o moich doświadczeniach związanych właśnie z Tajlandią, jak i Bali. Porównamy sobie tutaj takie kluczowe elementy jak ceny, jak standard hoteli, jak ludzi, których tam można spotkać, czy są mili, nie mili, a także kultura, religia oraz inne atrakcje, które warto tam zobaczyć, warto odwiedzić. A i jeszcze jedno, jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania po tym odcinku, to zadaj je po prostu w komentarzu lub napisz do mnie wiadomość. Bardzo możliwe, że stworzę część drugą i wtedy odpowiem na pozostałe pytania. To co? Zaczynamy! Na początek zacznijmy może od klimatu. Jest on stosunkowo dość podobny, bo zarówno na Bali, jak i w Tajlandii jest ciepło, a nawet bardzo, bardzo ciepło. Porównanie Tajlandii i Bali jest troszeczkę nietypowe. Z tego względu, że to trochę tak jakby porównywać Poznań i Portugalię, ponieważ Bali jest wyspą należącą do Indonezji, a Tajlandia to jest cały kraj. Co prawda Bali jest troszeczkę nietypową wyspą z tego względu, że obowiązuje tam troszeczkę inne prawo, dominuje zdecydowanie inna religia. W całej Indonezji obowiązuje islam. Natomiast na Bali jest to hinduizm. Zacznijmy od cen. Jakie są ceny na Bali, a jakie w Tajlandii? Ceny podstawowego posiłku, który można zjeść w tak zwanym właśnie street foodzie, zaczynają się w Tajlandii od jakichś 5-6 zł, czasami nawet taniej, jeżeli bierzemy to na sztuki, ale liczymy taki obiad 5-6 zł. Natomiast na Bali będzie to w okolicach już 7-8 zł. Niewiele drożej, ale nadal tanio. Co ciekawe, ludzie, których poznałem na Bali, mówili, że w innych miejscach Indonezji jest znacznie taniej. Bali jest po prostu bardzo turystyczny, dlatego te ceny są troszeczkę wyższe. Jak cenowo wypada alkohol i czy w ogóle można go tam pić? Otóż tak, można go pić, można go dostać w zasadzie bez problemu wszędzie, zarówno w Tajlandii, jak i na Bali. Cenowo na Bali myślę, że jest trochę drożej i trochę taniej niż w Polsce. Już tłumaczę, o co chodzi. Piwo zarówno w sklepie, nazwijmy to supermarkecie, jak i w barze na plaży kosztuje mniej więcej 9 zł. Czyli porównując cenę do restauracji w Polsce, baru, pubu i tak dalej, to zdecydowanie taniej. Natomiast jeżeli chodzi o ceny sklepowe, no to już trochę drożej. Dlatego biforek zdecydowanie odpada, można od razu śmigać na plażę. W Tajlandii natomiast wygląda to dość podobnie jak w Polsce, czyli w sklepie kupimy alkohol taniej, na barze nieco drożej. I tak jest moim zdaniem taniej niż w Polsce. No też nam pozostała kwestia noclegu. Więc jak wygląda nocleg na Bali i w Tajlandii? W Tajlandii za około 50 zł za noc możemy mieć już fajny, myślę, że taki 3-gwiazdkowy hotel. Czyli fajny standard, żeby się wyspać z telewizorem, ze wszystkim przyjemnie, bez brudu, bez syfu, ładnie, akceptowalnie. Natomiast na Bali za 50 zł to bardzo zależy. Jeżeli wybierzemy tak zwany homestay, można trafić na faktycznie fajne warunki z bardzo szybkim internetem i będzie czysto schludnie. Natomiast jeżeli wybierzemy jakiś hotel, trzeba się liczyć z tym, że będzie bardzo prawdopodobne, że znajdziemy tam pleśń, mogą być także robaki. Niestety na Bali tego typu niespodzianki są możliwe nawet w hotelach, za które zapłacimy 150 czy 200 zł za noc. Warto jeszcze dodać, że gwiazdki, które są przy nazwach hoteli, przyznawane są chyba na zasadzie dam sobie 4. Bo nie ma to żadnego przełożenia na cokolwiek. Może nie na cokolwiek, bo jednak hotel 4-gwiazdkowy, w którym spałem, miał szybszy internet, miał dodatkowo lodówkę, a także trochę większe łóżko, no i większy telewizor. Ale kanapa, która tam była już trochę podarta, a łazienka lepiej nie będę wspominał. Kultura jazdy jest stosunkowo bardzo podobna zarówno na Bali, jak i w Tajlandii. Z tą różnicą, że Bali przez swoją gęstą zabudowę i praktycznie wszędzie wąskie, jednopasmowe drogi, wydaje się, że ci ludzie naprawdę jeżdżą bardzo dziko i jest to zdecydowanie bardziej odczuwalne niż w Tajlandii. Dodatkowo jak sobie ktoś parkuje na chodniku i go całego zostawia, jest problem wtedy przejść, znacznie bardziej da się to odczuć niż w Tajlandii. Kultura. Tajowie są bardzo mili. Na każdym kroku można się spotkać z tym naprawdę, jak oni są niesamowicie mili, niesamowicie pomocni, a także bezinteresowni. Mam wrażenie, że oni w ogóle nie potrafią krzyczeć, bo nawet na straganach raczej jest coś na zasadzie bardzo dobre jedzenie, przepyszne pierogi. Nie mają pierogów, ale wiesz, o co chodzi.
Wielokrotnie spotkałem się z tym, że maszerując w jakimś kierunku, ktoś po prostu się zatrzymuje, żeby mnie podwieźć. Natomiast na Bali ci ludzie są mili mimo wszystko, jednak czujesz, że jednak ten region jest przesiąknięty turystyką i są oni często bardzo nachalni. Oferują nie tylko transport, po oczywiście zawyżonych cenach, ale także dużo innych, mniej lub bardziej legalnych rzeczy. I chwilami jest to naprawdę męczące, kiedy co kilka metrów jest masaż, albo transport. I w kółko to samo. To jest naprawdę już trochę męczące. Jak poruszać się po Tajlandii i Bali? W Tajlandii mamy do wyboru autobusy, pociągi, a także nawet można lecieć samolotem. Ja korzystałem ze wszystkich tych trzech środków transportu. Przemieszczałem się zarówno autobusem, jak i dłuższą trasę pokonałem pociągiem z Bangkoku na północ do Chiang Mai, a następnie wracałem z Chiang Mai poniżej do Bangkoku, jeszcze bardziej na południe do prowincji Krabi. Uważam, że działa to wszystko sprawnie, pociągi nie mają opóźnień, tak jak polskie PKP. Standard trochę się różni, ale myślę, że jest znacznie bardziej różnorodny. Jest większa przepaść między pierwszą klasą, pociągiem noclegowym, a takim zwykłym, gdzie na suficie jest wentylator, który daje troszeczkę chłodu. Na Bali widziałem, że są przystanki autobusowe, jednak z tego co pytałem nawet lokalnych ludzi, stwierdzili, że one tam nie jeżdżą. Dlatego jest cała masa taksówek, cała masa transportów, w których można skorzystać z prywatnego kierowcy, który obwiezie nas po fajnych miejscach na wyspie, albo po prostu można samemu wynająć sobie motor czy też samochód. Oficjalnie trzeba mieć paszport, międzynarodowe prawo jazdy itd. Jednak tak naprawdę wypożycza się to, po prostu chce. Który z tych kierunków jest lepszy do podróżowania w pojedynkę? Ja samodzielnie pojechałem zarówno na Bali, jak i do Tajlandii i czułem się komfortowo i tu, i tu. Ja nie miałem żadnej niemiłej sytuacji, nikt mnie nigdzie nadmiernie nie zaczepiał, nie miałem żadnej szarpaniny, przepychanki, ani próby kradzieży. Jednak z tego, co słyszałem od turystów, bardzo często się to zdarza. Jest to notoryczne, że ktoś budzi się na plaży kilka miejscowości dalej, a klucz od pokoju wymieniony. Albo po prostu, że coś mu ktoś zabrał, albo stoi, trzyma telefon, nagle ktoś podjeżdża, wyrywa, nie ma telefonu. Te historie słyszałem od wielu ludzi z różnych źródeł, różnych krajów, różnych miejscowości, że on słyszał albo jego znajomi tak właśnie mieli. Jak w ogóle można dostać się do tych krajów? Więc poruszmy teraz kwestię wizy, paszportu i tak dalej. W obu tych miejscach potrzebny jest paszport. Jednak wizę potrzebujemy tylko na Bali. Do Tajlandii wjeżdżamy na zasadzie dzień dobry. Możemy być zapytani na wjeździe o to, gdzie się zatrzymamy, jaki mamy plan. Mnie podczas pierwszego wjazdu w Tajlandii zapytano, gdzie będę nocował. No ale pokazałem moją rezerwację na hotel na zaledwie 3 noce i w porządku, jasne, zapraszamy. Na Bali potrzebna jest wiza. Z tego co słyszałem, mogą pojawić się tam próby wyłudzenia pieniędzy lub jakiegoś naciągnięcia. I to w moim przypadku trzeba było po prostu zapłacić. Można również zapłacić kartą. Jeśli chodzi o same płatności kartą, warto tutaj powiedzieć, jak to wygląda w obu tych miejscach. W Tajlandii bardzo popularne są sklepy 7-Eleven. Tam wszędzie zapłacimy kartą bez najmniejszego problemu. W innych miejscach, na straganach i tak dalej, raczej już trzeba mieć gotówkę. Jeśli chodzi o gotówkę, to zaraz poruszymy kwestię wypłat z bankomatów. Na Bali, z tego co słyszałem, wszędzie podobno można bez problemu płacić kartą. Jednak jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to w zaledwie kilku miejscach mogłem zapłacić kartą. Przeważnie było tłumaczone, że tą kartą nie mogę, że to nie może być międzynarodowa, że to musi być karta indonezyjska, albo że generalnie mają problem i bla bla bla. Trzeba gotówką. No dobra, więc jak wypłacić gotówkę na Bali i w Tajlandii? Więc na Bali bez problemu można iść do bankomatu i ją po prostu wypłacić. Ja mając kartę Revolut, bez problemu ją wypłacałem bez żadnej prowizji. Natomiast w Tajlandii tu już niestety jest pewna prowizja 220 batów, czyli około 28-30 zł za każdą wypłatę. Dlatego warto wypłacić po prostu większą kwotę jednorazowo i jakoś ją później sobie przechowywać. Które z tych krajów oferuje lepsze możliwości trekkingowe? Otóż Bali jest wyspą wulkaniczną, na której znajdziemy kilka wulkanów, mi udało się jeden z nich zaliczyć, a dookoła mamy dostęp do oceanu, dzięki czemu możemy zarówno surfować, nurkować, jak i się wspinać po wulkanach czy innych górach. Co fajne, nie musimy daleko jeździć, aby przejść bezpośrednio z oceanu w górę. W Tajlandii nad morzem również dostępne są góry, szczególnie w rejonie Krabi. Jednak jeżeli chcesz się wybrać typowo na trekking, to polecam Ci północ kraju, czyli właśnie Chiang Mai, Pai i te rejony. Gdzie są ładniejsze widoki? Na Bali czy w Tajlandii? Na Bali można powiedzieć, że mamy wszystko w jednym miejscu, bo na stosunkowo niewielkiej wyspie możemy, tak jak wspomniałem, nurkować w oceanie, surfować, zobaczyć delfiny, a także chwilę później zacząć się wspinać po górach czy zobaczyć jakiś wodospad.
no albo maszerować przez dżunglę lub pola ryżowe. W Tajlandii również mamy morze, góry, piękne widoki, jednak czasami może to wymagać pokonania nieco większej trasy z południa na północ kraju, wschód, zachód i tak dalej, aby dotrzeć w konkretne fajne miejsce. Jeśli szukasz rajskiej wyspy, to w Tajlandii także takie znajdziesz. Jest ich naprawdę mnóstwo. Niewielkie wyspy z pięknymi palmami, cudownymi plażami, krystalicznie czystą wodą, no i kokosami. Które z tych miejsc jest lepsze dla osób zainteresowanych duchowością i medytacją? Moim zdaniem Tajlandia. Z tego względu, że są oni niezwykle mili, można wejść praktycznie do każdej świątyni. Mnisi, a także tubylcy bardzo chętnie porozmawiają na temat religii. Można także podczas odwiedzania tych świątyń zobaczyć rytuały. Ludzie się modlą, jak robią różne inne rzeczy i jakoś w ten sposób się zainspirować. Na Bali wpływ religii można zobaczyć praktycznie na każdym miejscu. Chociażby bramy wejść do domów, hoteli itd. mają swoich specjalnych stróżów, ochroniarzy, którzy pilnują przed złymi mocami. Świątynie można zwiedzać jednak zazwyczaj z zewnątrz lub trochę wewnątrz. Nie można wejść aż tak do środka, jak w przypadku świątyń buddyjskich w Tajlandii. Próbowałem trochę się dowiedzieć na temat religii od lokalnych ludzi, jednak zazwyczaj była to taka trochę tajemnica lub odpowiedzi naokoło. Czy łatwo dogadać się po angielsku? Otóż tak i nie. Im bardziej miejsce turystyczne, tym zdecydowanie łatwiej będzie się porozumieć po angielsku. Im restauracja ma wyższy standard, tym oczywiście lepiej porozumiemy się po angielsku, dostaniemy menu w języku angielskim z obrazkami, będzie to wyglądało znacznie bardziej jak w Europie. Natomiast jeżeli będziemy chcieli spróbować lokalnego jedzenia u lokalnych ludzi, to duża szansa, że nie będą mówili po angielsku i trzeba będzie po prostu pokazać palcem, co konkretnie byśmy chcieli. Ale będą bardzo, bardzo mili i niesamowicie zadowoleni, że chcemy u nich właśnie zjeść. Podsumowując, jeżeli lecisz na tydzień lub 10 dni, to Bali jest zdecydowanie bardzo dobrym wyborem, bo intensywnie możesz zobaczyć naprawdę niesamowicie dużo różnych ciekawych rzeczy. Natomiast jeżeli planujesz nieco dłuższą wizytę, to w mojej ocenie Tajlandia jest zdecydowanie bardziej sympatyczna. Możesz tutaj zdecydowanie bardziej poczuć ich lokalną kulturę, religię, odkryć smaki jedzenia itd. A dodatkowo pokonanie pewnych odcinków pomiędzy północą a środkiem czy południem kraju będzie wymagało trochę czasu i też innego nieco planowania, ale jest to jak najbardziej do zrobienia. Bali jest niesamowicie turystycznym miejscem. Na każdym kroku ktoś będzie chciał Ci coś sprzedać, gdzieś Cię zawieźć, a kiedy dotrzesz w jakąś plażę instagramową, żeby zrobić sobie super zdjęcie, to na pewno będzie cała masa ludzi, którzy będą Ci robili zdjęcia, będą przygotowane specjalne stanowiska, żeby stanąć i zrobić fajny kadr i tak dalej. Jest to stosunkowo fajne, jednak uważam, że jest tu bardzo, bardzo, bardzo ustawione pod turystów, żeby przyjechać, zrobić zdjęcie, a niekoniecznie już poczuć tam atmosferę. Niemniej jednak uważam, że warto się tam wybrać. Ja osobiście, jak będę wybierał się ponownie do Azji, zdecydowanie odwiedzę jeszcze Tajlandię.